Myślę, że zaczynając ten film, warto zwrócić uwagę na rozpoczęcie oraz skończenie Foresta Gumpa. Przy rozpoczęciu towarzyszy nam spokojna muzyka i bardzo spokojna akcja. To sprawia, że widz jest witany w bardzo miły, rodzinny, ciepły sposób. Jest to zupełnym przeciwieństwem Hitchcocka, który mówił, że film powinien zaczynać się od trzęsienia ziemi, potem zaś napięcie ma nieprzerwanie rosnąć. Jednak wspominając o rozpoczęciu i zakończeniu, miałem głównie na myśli piórko, które jest tutaj głównym elementem. Moim zdaniem piórko zdradza nam całe przesłanie filmu. Podobnie do kultowego cytatu Life is a box of chocolates, Forrest. You never know what you're gonna get. miotane przez wiatr piórko symbolizuje nam życie, które jest nieprzewidywalne i pcha nas w różne strony. Delikatne, miękkie, spokojnie falujące na wietrze piórko przekazuje nam właśnie ten prosty sposób życia. Nie należy wyrządzać nikomu krzywdy, należy iść swoimi ścieżkami do celu i nie być toksycznym dla nikogo. Gdziekolwiek popchnie nas życie, należy być dobrym, a życie nas za to wynagrodzi. Forrest chowający piórko do walizki staje się z nim jednością, a raczej po prostu zawsze nim był. Był tym piórkiem. Inaczej mówiąc, to piórko mówi nam o zasadach, którymi kieruje się Forrest Gump. Czyli bycie sobą, poruszanie się przez życie swoją ścieżką i bycie dobrą, delikatną osobą w stosunku do innych ludzi. Zero kłamstw, stuprocentowa szczerość i otwartość. Forrest opowiadając swoją historię obcym ludziom, siadającym obok niego na ławeczce, ma to piórko cały czas przy sobie. I na samym końcu, kiedy ma już syna, wypuszcza to piórko, sprawiając, że teraz piórko podąża drogą syna. Forrest, będąc ojcem, przekazuje swojemu synowi proste, a zarazem głębokie wartości. Piórko, jak i sam Forrest Junior, teraz są miotani w różne strony, ale podążają i w końcu dotrą do celu. Przez cały film Forrest swoim zachowaniem mówi nam o tym, jak ważne jest być wiernym swoim bliskim oraz słowom i obietnicom, które się wypowiedziało. Pierwszą taką osobą, nie licząc mamy, jest Jenny. To ona pierwsza wyciąga do niego serdeczną dłoń. Tak zaczyna się ich znajomość. W każdym etapie życia pomagają sobie nawzajem i mimo licznych rozstań, kiedy to każdy zajmował się swoim życiem, Forrest zawsze chronił Jenny, nawet jeśli ona nie zdawała sobie sprawy, że tej pomocy potrzebuje. Drugą najbliższą osobą staje się Baba. Ich znajomość zaczyna się w autobusie do wojska. W pewnym momencie ich znajomości Gump daje słowo przyjacielowi i mimo śmierci Baby oraz braku zobowiązań w stosunku do niego, Forrest zakłada firmę z kutrami do połowy krewetek, tak jak obiecał to zrobić zmarłemu przyjacielowi. Połowę zarobionych pieniędzy oddaje rodzinie Baby. Trzecią osobę także poznaje w wojsku, a był nim jego dowódca, porucznik Dan Taylor. Forrest ratuje porucznika przed śmiercią na polu bitwy, co na początku bardzo się temu porucznikowi nie podoba, bo zostaje kaleką do końca życia. Jednak właśnie ten moment, jak główny bohater stara się uratować każdego z pola bitwy, nie dbając o swoje życie, pokazuje to, jak bardzo dla Forresta liczy się drugi człowiek. Ta relacja staje się obustronnie pozytywna, kiedy protagonista spędza czas z porucznikiem Danem, który, jak dowiaduje się o planach Forresta na otwarcie firmy krewetkowej, nie wiedząc w sukces Gumpa, obiecuje, że zaciągnie się na jego kuter jako bossman. Porucznik jest osobą, która podobnie do Foresta nigdy nie rzuca słów na wiatr, więc ich losy znowu się splatają na kutrze. Tam Dan Taylor pierwszy raz zauważa, jak wiele Trump zrobił dla niego, jak wiele ma szczęścia, że może dalej żyć. Główny bohater jest serdecznym i pozbawionym złych intencji człowiekiem. Nigdy nie pragnie krzywdy drugiej osoby, jest oddany każdej osobie, która jest dobra dla niego. Właśnie za tą czystą dobroć i prawdziwość Forrest ma ogromne szczęście i świat wynagradza go za wszystko, co robi. Film przekazuje nam, że jeśli jesteśmy dobrymi ludźmi, nie robimy nikomu krzywdy i pragniemy dobra, to świat zwróci nam tą dobroć i da nam szczęście w postaci osób, bogactwa, miłości, czy po prostu tego, czego pragniemy. Oczywiście życie Forresta nie jest usłane różami, bo przez całe życie przeżywa naprawdę wiele przykrości, jak nękanie przez rówieśników, z czym pomaga
musi poradzić Jenny, wojna w Wietnamie i tym samym śmierć najlepszego przyjaciela na polu bitwy oraz śmierć matki, a potem żony. Każdy musi wiele złego przeżyć i przy tym dalej być dobrym człowiekiem, by świat nam sprzyjał i dawał coś od siebie. Reżyser filmu, Robert Zemeckis, od zawsze był zafascynowany technologią, green screenem i wszystkim, co wzbogaca wizualnie i narracyjnie film. Więc i tutaj mamy zastosowane niesamowite i przełomowe metody. Na przykład w scenach ze sławnymi osobami, Johnem Lennonem i prezydentem B. Johnsonem. W każdym moim seansie, a było ich ponad 20, sceny te wyglądały bardzo realistycznie. Niestety podczas nagrywania tego filmu zauważyłem, że komputerowe ruszanie ustami obu panów jest bardzo widoczne. Najprawdopodobniej dostrzegłem to dopiero teraz ze względu na wyświetlanie filmu na telewizorze, przy którym bardzo blisko siedziałem. Jednakże nie zmienia to faktu, że jak na tamte czasy, jak i do dzisiaj, te metody robią bardzo duże wrażenie i sprawiają, że widz zagłębia się w świat przedstawiony i wierzy w niego jeszcze bardziej. Zemeckis, między innymi tym filmem, pokazał, że wśród wielkich efektów potrafi umieścić przecudowną, pełną pasji historię, obok której ciężko przejść obojętnie. Oprócz tego, Robert Zemeckis, podobnie jak w każdym swoim filmie, używa deszczu, by urzeczywistnić świat, który przedstawia oraz sprawić, iż widz naprawdę uwierzy w to, co się dzieje na ekranie. Scena ta ma na celu pokazać wszystkim, jak wyglądało życie amerykańskich żołnierzy w Wietnamie. Kolejny bardzo ciekawy kadr możemy zobaczyć na początku filmu, gdzie kamera pokazuje Forresta po lewej stronie ławeczki, zostawiającego wielką pustkę po prawej stronie ławki. Ten kadr pokazuje nam, co będzie stałe, a co będzie zmienne. Przez prawą stronę ławki będą przewijać się bardzo różne osoby, a punktem stałym jest Forrest, który niezależnie kto będzie zajmował prawą stronę, stając się jego słuchaczem, on będzie opowiadał historię. Mam wrażenie, że pustka prawej strony ławki jest złudna, bo tak naprawdę to my jesteśmy głównymi słuchaczami. I to właśnie my od początku zajmujemy tę stronę ławki, a różni ludzie, którzy tam siadają, są po prostu różnymi wcieleniami nas. Czyli mamy do czynienia z centralnym najazdem kamery i na samej górze, na środku, znajduje się pomnik, który wraz z betonową podporą ławki, na której siedzą bohaterowie, dzieli obraz na dwie części, gdzie wspomnianą prawą stronę kadru zajmuje Forrest, główny bohater, a lewa strona kadru należy do różnych ludzi, którzy są wcielami widzów. W dalszej części filmu kamera spokojnie i powoli śledzi bohaterów. Porusza się w kierunku, w którym zmierza, porusza się razem z nim. Jest to sposób filmowania, który na myśl przynosi mi na początku wspomniane piórko, poruszające się powoli, delikatnie, ale do celu. Film nie pędzi z akcją, ale każdej scenie pozwala wybrzmieć, nacieszyć widzów każdym elementem. Dla filmu Forrest Gump mają również duże znaczenie kolory oraz pogoda. Smutne oraz stresujące momenty obfitują w zimne kolory i złą deszczową pogodę. Z wyjątkiem sceny śmierci matki. Co prawda kolory pokoju, w którym umiera mama Forresta, są zachowane w smutnych kolorach, lecz za oknem już widzimy słoneczną pogodę. Bardzo ciekawym elementem jest również ubiór głównego bohatera. Sam Forrest przez cały film nosi zimne kolory, co jest przeciwieństwem jego pełnej ciepła i dobra postaci. Sceny z deszczem mają również inne znaczenie, w zależności od osoby. Widzimy deszcz, kiedy bohater poznaje babę w autobusie do wojska. Deszcz leje również, kiedy walczy ramię w ramię z babą w Wietnamie oraz zwieńczenie, kiedy nie widzimy już deszczu, a scenę śmierci kompana, która dzieje się przed Wielkim Jeziorem, będącym symbolem tego naczynia, do którego wlewała się woda, by w końcu wypełnić naczynie i doprowadzić do utraty przez Forresta przyjaciela. Sceną, w której widzimy Jenny i Forresta w akompanamencie deszczu jest m.in. ta, w której Jenny jest w samochodzie z jakimś mężczyzną i Forrest jest przekonany, iż ów mężczyzna robi jej krzywdę, więc postanawia jej pomóc i ją bronić. Mimo kadru, na którym widać niezadowolenie Jenny, następna scena jest bardzo pozytywna i widać, że główny bohater świetnie się dogaduje z przyjaciółką. Ta i wszystkie takie sceny deszczu, w których bierze udział Jenny, to symbol tego, że nawet po największym deszczu, największej ulewie, przyjdą dobre czasy i miłe momenty. Życie nie zawsze układa się tak jak chcemy. Często nas doświadcza i czujemy się pokrzywdzeni i zaczynamy mieć dość życia. Jednak musimy pamiętać,
że zawsze przyjdzie czas, kiedy poczujemy się szczęśliwi, a życie będzie nam sprzyjać, kiedy będziemy mogli spijać nektar z owoców tego świata. Połączeniem tych dwóch rodzajów scen deszczowych jest scena podczas wielkiego sztormu, po którym przyszło wielkie szczęście, gdyż jedynym kutrem, który ten sztorm przetrwał, jest kuter Foresta o dużo mówiącym imieniu Jenny. Widać tu także pomoc baby, który był tym deszczem, eliminującym inne kutry, pomagając głównemu bohaterowi spełnić ich wspólne marzenie. Od tego czasu połów krewetek idzie świetnie, gdyż firma Foresta, Baba Gump, nie ma konkurencji. Bardzo ważne w filmie są również sceny śmierci Jenny oraz mamy Foresta Gumpa. Kluczowe w scenach śmierci dwóch najważniejszych kobiet w życiu Foresta są 4 elementy. Białe kwiaty w wazonie, stojąca lampa, łóżko, czyli symbol śmierci oraz miejsce, w którym to wszystko się dzieje, czyli pokój matki Foresta. Kiedy Forest siedzi przy łóżku chorej matki, lampa znajduje się za matką, a przed Forestem, zaś kwiaty umiejscowione są za Forestem. Kwiaty mają tu symbol pożegnania się z jedną z dwóch najważniejszych kobiet w jego życiu. Podobnie do łóżka to symbol śmierci i pogodzenia się ze śmiercią. Lampa to symbol świetlanej przyszłości, wielkich wydarzeń w życiu bohatera i to, że jeszcze wiele uda mu się zrobić. Scena, w której widzimy chorą Jenny, dzieje się również w tym samym pokoju oraz w tym samym łóżku. Okna, podobnie do sceny z umierającą matką, pokazują piękny, zielony świat. W tej jednak scenie kwiaty umieszczone są za Jenny oraz przed Forestem, a lampa znajduje się za głównym bohaterem. Kwiaty to jak najbardziej symbol śmierci, która zbliża się do Jenny, a lampa, stojąca za protagonistą, to symbol tego, że osiągnął już wszystko, czego chciał. I teraz czas zająć się synem, do którego należy całe przyszłe życie Foresta. Jednymi z najbardziej kluczowych scen dla tego filmu są sceny, kiedy Forest biega. Pierwszą taką scenę mamy już w 15 minucie filmu, kiedy młoda Jenny wymawia kultowe słowa dla filmu. I rzeczywiście, protagonista biegnie, ucieka od nękających go dzieci. Jest to przede wszystkim kluczowy moment dla filmu, ze względu, że jest to moment kluczowy dla samego bohatera. Podczas biegu rzuca kajdany, które go zniewalały. Tymi kajdanami były szyny na nogi zamontowane, żeby prawidłowo rozwijał mu się kręgosłup. Bo jak sam doktor mówił, od tego momentu, jak sam mówi, co oznacza na moment rozwoju postaci. Forrest od tego momentu już się nie zatrzymuje. Jego życie rozwija się w bardzo dobrym kierunku. On dobrocią zawałowuje cały świat. Bieganie, w sensie dosłownym, daje mu miejsce na uniwersytecie dzięki stypendium sportowemu, które zostaje poprzez dołączenie do drużyny futbolu amerykańskiego. Kolejna scena biegu umiejscowiona jest w środku filmu i jest nią ucieczka bohatera z dżungli, dzięki czemu jako jedyny nie nosi ran i może wrócić po pozostałych żołnierzy i ich uratować. Trzecią taką scenę widzimy w końcówce filmu. Główny bohater jest już doświadczony życiem. Umarł mu przyjaciel, umarła mu matka, ale także wróciła do niego Jenny i jak sam mówi, był to najszczęśliwszy okres w jego życiu. Jenny odzajemnia jego miłość, po czym mamy akt miłosny. Jednak kiedy Forrest się budzi rano, to Jenny już nie ma. Główny bohater patrzy na medale wojskowe, paletkę do tenisa stołowego, odwiedza różne pokoje w domu i rozmyśla. Po czym wstaje z werandy i tutaj rozpoczyna się 6-minutowy fragment filmu, dziejący się na przestrzeni szerszego okresu czasu, kiedy Forrest biega. Jest to bardzo spontaniczne zachowanie Forresta i sam nie wie, gdzie dobiegnie i kiedy skończy biegać. Czuje się wolny i nie widzi granic. Jest beztroski. Robi to, co chce. Kiedy chce mu się spać, śpi. Kiedy chce jeść, je. Kiedy zechce wrócić, to wróci. Po prostu biega i myśli. Sam ze sobą. W pewnym momencie inni ludzie do niego dołączają, widząc w tym coś więcej. Tym fragmentem Zemeckis pokazuje, że nie potrzeba intencji, by zarażać ludzi pasją, chęcią działania. Po prostu trzeba robić swoje, a inni ludzie, znajdując w tym sens, sami zaczną działać. Przez cały bieg towarzyszą nam przepiękne widoki, co jeszcze bardziej trzyma uwagę widza,
Mówi o tej beztrosce i tym, żebyśmy po prostu robili spokojnie swoje, a wtedy odnajdziemy cel, do niego dojdziemy. Bieg jest tu symbolem dążenia do celu oraz, że nie zawsze musi być kojarzony z ucieczką. Chociaż czasami ucieczka z toksycznego środowiska, a potem wyciągnięcie innych z niego, jak w scenie z dżunglą, jest także wskazane. W ostatniej scenie, kiedy syn odjeżdża, żeby rozpocząć pierwszy dzień szkoły, widzimy na planie ogólnym Foresta, patrzącego z zadowoleniem w stronę odjazdu autobusu. Bohater wie, że przeżył swoje życie najlepiej jak mógł. Jego całym światem w tym momencie jest mały Forest. Kamera w bardzo powolny, spokojny i ciepły sposób zbliża się do Foresta. Kiedy bohater siada, mamy szybkie zbliżenie na twarz bohatera, by jeszcze lepiej dostrzec w niej dumę i zadowolenie. Forest, przykręcając głowę z zachodu ku wschodowi, na chwilę zwalnia, kiedy centralnie jest zwrócony ku kamerze, ale nie patrzy w nią. Reżyser chciał tu pokazać dumę i zadowolenie bohatera, patrzącego w stronę syna, w stronę przyszłości, a może teraźniejszości, którą w pełni się cieszy. Oraz odwracając głowę, ma podobne emocje, tylko że teraz wspomina przeszłość. Osoby, które znaczyły dla niego bardzo dużo, a nie ma już ich z nim. Widać, jak z jego osoby bije pewnego rodzaju ciepło, spokój, ukojenie. Kamera pokazuje bohatera z góry ku dołowi, by dojść do piórka, które tworzy świetną klamrę między początkiem a końcem. Piórko unosi się ku górze i faluje na wietrze, by w końcu wpaść w kamerę i zakończyć film. Thank you for watching.